Dobra, słuchajcie, zbliżamy się do końca. Mam kamerzystę, więc pójdzie raz, dwa. Słuchajcie, chcę Wam to dobrze pokazać, jak ja to widzę. Ten sposób montażu tej przykładnicy, prowadnicy, ja na to mówię przykładnica, do ukośnicy. Słuchajcie, tutaj kątowniczki mam zamontowane. Tutaj mamy takie motylki w zestawie oczywiście. Tutaj tak samo, jeden motylek gdzieś odfrunął, nie wiem, był, nie ma go, na razie jest śrubka, znajdzie się, to sobie to wymienię. I teraz zobaczcie, drukarka skończyła pracę, wyciągam to, co jest w tej drukarce. Dobrze, mamy. To mamy takie, tutaj to jest to, co mówiłem, przerwa w dostawie prądu. No i niestety tu mam takie zgrubienie. Muszę to usunąć, żeby mi to fajnie weszło. Takie coś, to są końcówki profili, później Wam wytłumaczę, po co coś takiego zrobiłem. Tutaj jest 10 mm, a tutaj to będziemy wbijać do tego profila, tutaj z boku. Tutaj musi to wejść, za chwilę wezmę i to tutaj wbiję. Muszę to tylko usunąć. Dobra, chwila prawdy, zobaczymy, czy to pasuje. Spróbuję to tutaj wbić do środka, nie ten, tylko ten. Trochę to ciasno jest, szczerze Wam powiem, a tu jest tylko 20% wypełnienia. Powinienem dać więcej, ale dobra, spróbujemy, może się uda. No i tutaj jest to zgrubienie właśnie, gdzie tego prądu brakło i jest problem. No jak pęknie, no to wiecie, będziemy tak, jakby to było. A ja zrobię nowe. No dobra, udało się. Ciasno weszło fajnie. O, to mi wypadło. Dobra. Teraz jeszcze taką śrubkę z takim łbem. To można kupić również w sklepie woodfan.pl, ale ja takie coś miałem. Wsuwam sobie tutaj w ten rowek i to idzie aż tutaj pod tą zaślepkę profila i z powrotem zakładam te kątowniki. Za chwilę Wam to wszystko pokażę, o co mi chodzi, jak ja to wszystko widzę. Dobra, zakładamy. Chodźcie z tej strony. To mniej więcej będzie tu, a to mniej więcej będzie tu. Tu mam praktycznie wszystko już zrobione. Profile widzieliście dokręcone. Tutaj wszystko jest ustawione. Ukośnica jest już na swoim miejscu. Dobra, zakładamy. Zobaczcie, teraz tak. Tutaj ten kątownik wchodzi nam. Tutaj mam również założone. Zobaczcie, jaki fuks, bo to już sprawdzałem. Te są śruby z zestawu i one dają się tutaj tak fajnie założyć. Tutaj jeszcze nie mam tych zaślepek, co powiedziałem, że będę drukował. To sobie później odkręcę, bo i tak będę odkręcał te profile do malowania blatu. Blat będzie zabezpieczony lakierem, ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj chcę to poskładać na gotowo. Dlatego też zobaczcie z tej strony. Profile są przykręcone tu i tu. Później, gdy pomaluję blat, profil odwrócę i przykręcę to oczywiście tu i tu, żeby to lepiej trzymało, a będę miał przynajmniej świeże otwory, mocne trzymanie tego profila. Dobra. Zakładamy to tak, jak powinno być. Zobaczcie, cyk. Ciasno wchodzi, elegancko. I teraz drugi tutaj. Drugi tutaj zakładamy podkładkę. Cyk. Podkładka. Cyk. Pokrętło, które już pokazywałem. Zakręcamy sobie tutaj elegancko. Jest. Drugie tak samo. Ja wiem, że Wam się może wydawać, że ja to zrobiłem odwrotnie. Za chwilę zobaczycie, dlaczego to jest tak właśnie zrobione. Proszę bardzo. I teraz ja szybciutko złożę drugą. Dobra, i słuchajcie, niby jest skończone. Tak to mniej więcej może wyglądać. Słuchajcie, mamy tutaj jedną burtę, mamy drugą burtę, przedłużenie mamy pięknie. Tu oczywiście ustawiamy sobie pod poziomicę. I powiem Wam szczerze, że jakby to tylko o to mi chodziło, no to nie wiem, czy ja bym zakupił taki zestaw. To jest porządna rzecz, jak najbardziej. Ale ja wpadłem na coś innego. Chodźcie, Wam pokażę, jak ja to zamontuję. To jest oczywiście jedna z opcji, jeżeli bym potrzebował coś, nie wiem, bardzo długiego ciąć, no to można to również tak rozłożyć. Ten profil, to jest zresztą ten sam profil, co z przykładnicy, którą kiedyś pokazywałem. On ma taki przekrój, nazywa się Muro. Profil Muro, jak się okazało,
Tutaj z boku ma jeszcze jedną wypustkę. Widzieliście, że włożyłem w nie, tutaj zobaczcie, mamy włożone tą śrubę. I teraz tak, mierzyłem sobie to już w domu. Ukośnica, każda ukośnica ma burtę regulowaną. Zazwyczaj jedna z części burt, tutaj na przykład sobie odkręcamy i możemy sobie odsuwać. I stwierdziłem, że sobie trudno. Zapytam się, czy mogę, czy tracę gwarancję, czy nie tracę, albo czy taka część jest po prostu do dokupienia w razie czego, bo to jest oczywiście demontowalne w prawie każdej ukośnicy. I mówię, ewentualnie po prostu ponawiercam. Jak się okazało, w mojej ukośnicy są otwory. Mało tego, teraz patrzcie najlepsze. I teraz słuchajcie, jak się okazało, te otwory pasują idealnie na wysokość otworu w profilu Muro. I teraz zobaczcie, ja to sobie wszystko ładnie, pokażę to na tamtej sztuce, bo będzie łatwiej skamerować. I teraz zobaczcie, o co mi chodzi. I teraz tu daję również tą burtę do tej listwy i dodaję sobie tylko jakieś pokrętło. Ja mam tutaj takie pokrętła przygotowane. Cyk, gdzie mamy to? Mamy tutaj, proszę bardzo. Zakręcam, podkładka i takie małe pokrętełko. Cokolwiek, motylek, nie wiem. No ja mam taki pokręteł troszeczkę. I teraz zobaczcie, to sobie skręcam. Tutaj mamy jeszcze jedno. Możemy dać oczywiście tu powtórzenia, ale to jak dobrze ściśniemy, to nie ma takiej potrzeby, bo tutaj dalej mamy oczywiście później kolejne śruby do blokowania tego, także to będzie nam ciasno siedziało. I teraz zobaczcie, wiecie na czym polega cały bajer? Cały bajer polega na tym, że mi najbardziej zależało na tym, żeby mieć miarkę. I teraz na tym profilu, zobaczcie, na sam koniec po prostu przykleję miarę. Tutaj ją mam. Fajna miara, bo ona jest w połowie ma 0. Odetnę sobie. To, co wydrukowałem, ma 1 cm, czyli odcinam od 1 cm i tak przykleję miarki. Tak przykleję miarki w jedną i w drugą stronę. I w tym momencie, to co jest dla mnie najważniejsze, to będę mógł sobie w końcu po prostu szybko ciąć, bez mierzenia, bez niczego, tylko mam w końcu miarę od początku żazu piły. I teraz patrzcie, fajne jest to, że ja nie muszę tu wcale dużo kombinować, tylko mogę wykorzystać ten mechanizm oryginalny z regulacji burty. Czyli jeżeli ja ją zablokuję tutaj na tej śrubie i na przykład będę chciał ciąć pod kątem, bo to wiadomo, że to trzeba będzie przestawiać, tak samo jak się odchyla burty pod różnymi cięciami, to ja mogę po prostu sobie odjechać burtą. Ja tu nic nie muszę przekręcać. Odjeżdżam, luzuję oczywiście tylko te motyleczki i odjeżdżam sobie całą burtą. Odjeżdżam sobie i na przykład będę chciał sobie ciąć pod kątem, no to już nie mam tutaj kolizji i tak dalej, i tak dalej. Za chwilę Wam pokażę jeszcze jedną rzecz, tylko zmontujmy drugą stronę. I teraz słuchajcie, zamontowałem drugą stronę, sytuacja jest ta sama. Teraz po prostu sobie to przykręcam i mogę, tu muszę mieć oczywiście poluzowane i mogę sobie odjeżdżać całą burtą. Jeżeli będę chciał ciąć pod kątem 45 stopni, to słuchajcie, bez problemu tutaj się mieszczę. Mało tego, mogę sobie to przysunąć. Tutaj nie zobaczycie, bo Karolina tu nie wejdzie z kamerą, a może. Mogę sobie to tak wyregulować, że nawet będę mógł sobie tutaj kontrolować tą linię cięcia do tej krawędzi. Oczywiście tutaj tylko wtedy blokuję tym oryginalnym pokrętłem. Ustawiam sobie burtę tak jak ma być, pod danym kątem. Załóżmy, mamy tu 30 stopni. Daję sobie piłę na dół, dosuwam burtę i blokuję ją tutaj, na tym oryginalnym. Tutaj nic nie ruszam, oczywiście tu później dokręcam motylki i mam pięknie wszystko ustawione, nic mi tutaj się nie dzieje. No i teraz już pewnie część z Was się domyśliła, dlaczego sobie zaprojektowałem na szybko tutaj takie zaślepki profila, takie końcówki. No grubość 10 mm to jest po to, żeby po prostu odciąć 10 mm z miarki, żeby się łatwo liczyło. No chodzi o to oczywiście, że jeżeli by był jakiś kontakt z piłą, no to lepiej, żeby był to kontakt z plastikiem niż z aluminiowym profilem. Po pierwsze plastik dla mnie taniej i łatwiej go po prostu nowego wydrukować, niż tutaj sobie niszczyć ten profil. Dobra, i teraz kolejna sprawa, słuchajcie, no także myślę, że wiecie o co mi chodziło. Bardziej mi chodziło właśnie o ten idealną właśnie, o tą funkcję miary na przykładnicy. Teraz zobaczcie, jeżeli sobie to fajnie ustawię,
Czyli daję sobie piłę na dół i teraz tak, z tej strony mam już ustawione. Teraz tutaj sobie luzuję. Tutaj muszę sobie jeszcze to przesunąć do przodu, bo to tak, tu będę miał większą regulację. O, tak, dobra. I tutaj dokręcam. No wiadomo, że to wszystko trzeba tak na szybko, to się nie da. Cyk, teraz mam pełną regulację. Dokręcam do piły. Troszkę odjeżdżam, żeby ona tam się... I zaraz zobaczcie. Tak to powinno wyglądać. Tutaj mamy teraz idealne cięcie pod kątem. Za chwilę nakleję sobie tutaj miarę. I teraz, jeżeli będę miał tu naklejoną, słuchajcie, miarę. Tu będę miał naklejoną miarę, oczywiście tu od zera, tak jak pokazywałem, a tak naprawdę od jedynki. No to podchodzę, chcę odciąć, załóżmy sobie, nie wiem, 10 cm, to odcinam 10 bez mierzenia, bez niczego. I teraz słuchajcie, dlaczego te profile są przykręcone z tej strony, a nie z tej strony, albo dlaczego nie kupiłem sobie długich 60 na cały blat. Dla mnie profile z tej strony nie ma potrzeby ich tutaj montować. Generalnie robi się to po to, z tego co zauważyłem, że niby się tutaj jakieś tam dociski montuje i żeby przytrzymać materiał i tak dalej. Mnie to nie bierze. W tej odległości od cięcia trzymać materiał to jest tylko coś długiego i też zresztą niepraktyczne. To łatwiej wziąć po prostu ścisk i go złapać tutaj, albo tutaj wykorzystać tutaj te mocowanie ścisku w ukośnicy, albo po prostu byle jakiś ścisk zakładasz, cyk, jak już oczywiście używamy takiego ścisku. Więc dlaczego zrobiłem to z tej strony? I jeszcze fajna opcja, skoro i tak nie będę z tych ścisków korzystał tutaj i tutaj, mam tu po prostu gładki blat. Nie mam tutaj rowków, nic mi się tutaj nie zapycha i tak dalej. Trzecia i ostatnia funkcja takiego mocowania. W każdej chwili, słuchajcie, odkręcam sobie tutaj to co tutaj sobie dodatkowo dołożyłem mojego, czyli to i to. Odkręcam, luzuję te wszystkie tutaj, odchylam, daję tak i chowam to pod ścianę. Mam to pod ścianą, słuchajcie, i tu mam cały blat. O to mi chodziło. To jest według mnie dużo lepsze niż takie pierwotne ustawienie, jak pokazywałem na samym początku. Także ja się uśmiecham, bo wszystko zadziałało, jestem z siebie naprawdę dumny. Fajnie. Ta przykładnica, którą kupiłem w sklepie znajomego na woodfan.pl, polecam Wam, do Festula idealnie pasuje, otwory pasują pod wysokość rowka w tym profilu Muro, także bajera, słuchajcie, ja to zamykam jeszcze raz, montuję jeszcze raz, także za chwilę nakleję miarkę, słuchajcie, tutaj sobie można oczywiście, chodź tutaj bliżej, tutaj sobie oczywiście można namalować markerem kreski, żeby tutaj za każdym razem tego nie ustawiać, tej szczeliny tutaj na żaspiły. Nie ma problemu, to wszystko wyjdzie w praniu, ale generalnie widzicie, o co mi chodziło. To jest coś pięknego, podchodzicie, ciach, chcecie robić kąt, nie ma problemu, odchylać, chcecie ją pochylać na drugą stronę, powiecie, to nie ma problemu, to wyjeżdżamy z tym całkiem, zostawiamy to i mamy gołą ukośnicę. I to trwa sekundy, nic nie trzeba, wiecie, jakichś tam rozkręcań wielkich robić, tylko cyk, a tutaj widzicie, nie ma żadnych profili, bo ja i tak nie będę tu żadnych ścisków zakładał, tym bardziej pół metra od tarczy to nie ma sensu, to jest za daleko. Lepiej tutaj ścisk założyć i tyle. A tutaj, tak jak mówiłem, cyk, tutaj tak samo odkręcamy, słuchajcie, raz, dwa, bez problemu, cyk, odchylamy do tyłu, pod ścianę i dziękuję, mamy calutki blat. Słuchajcie, naklejam miareczkę, skręcam to jeszcze wszystko elegancko, też jest fajne to, słuchajcie, że tutaj nie muszę za każdym razem, to też jest bardzo ważne i to nie muszę za każdym razem chodzić z poziomicą i tak dalej. To jest ustawione raz. My się ustawiamy względem tej przykładnicy oryginalnej, Festula, tutaj tej ukośnicy, zresztą każdej ukośnicy. Wystarczy, że to zakręcę. Przycisnę to do tego, dokręcam sobie tą śrubę, znaczy ten motylek, czy co tutaj tam damy. Oczywiście tutaj ustawiam ten czas. Możemy to zrobić na piłę. Załóżmy, cyk. Mamy. I teraz oczywiście dokręcamy tutaj te motylki. Tak już na gotowo zrobimy raz.
dokręcamy motylki. Na profilu dokręcamy pokrętła do blatu. I ta przykładnica, ten murek jest zamontowany, możemy pracować. Druga tak samo. Tak to działa. Poskręcam to wszystko, słuchajcie, objadę wam tutaj tak ładnie kamerką, nakleję skalę. Tutaj chcę troszeczkę potestować tą skalę, żeby tutaj babola nie walnąć, wiadomo. Wiecie, o co mi chodzi? Także z takiej przykładnicy ja zrobiłem, dzięki takiemu zastosowaniu, dla mnie to jest bajera. Po prostu chodziło mi też o tym właśnie cięcie na wymiar. Mam co najmniej 3 funkcje, mogę zrobić tak, mogę to odchylać. Tak jak pokazywałem, fajne jest to, że odchylam po prostu używając tutaj tego oryginalnego mechanizmu uchylania burty, a to praktycznie w każdej ukośnicy jest. Także tak to można zrobić w każdej ukośnicy. Bardzo fajnie wyszło, jestem mega zadowolony. Dobra, tyle. Ja już się z wami żegnam, słuchajcie. Za chwilę to wszystko poskładam, pokażę wam to jeszcze w całości, jak to wyszło. Dziękuję bardzo, polecam wam sklep woodfan.pl. Zobaczcie sobie tam różne gadżety fajne, jeżeli robicie coś takiego, chcecie to zrobić raz a dobrze, to warto tam po prostu poszukać sobie tego, co potrzebujecie. Ja jestem z tej przykładnicy bardzo zadowolony, myślę, że posłuży mi wiele lat. Dzięki bardzo, trzymajcie się, do następnych filmów, cześć! A i czekajcie, stop! Jak żeście oglądali od początku do końca, tradycyjnie oddechy do dechy. No właśnie, oddechy do dechy, niech film się niesie. Pomóżcie mi rozwijać ten kanał, bardzo na was liczę. Jeszcze raz, dzięki bardzo, trzymajcie się, cześć.